Wyruszyliśmy z Alimos w kierunku wyspy Kitnos. Na początku było spokojnie, ale z czasem się rozwiało i spokój nas delikatnie opuścił. Ale to później. Na razie płyniemy i obserwujemy. Za nami jest wyspa Flores. Wyczytałam, że ta wyspa jeszcze niedawno była na sprzedaż. Czy została sprzedana, nie wiem. Gdzieś tam znajduje się twierdza jakieś fortyfikacje z II wojny światowej. Także jeśli ktoś lubi takie klimaty, to będzie miał używanie. Nieduża, malutka, Flores. Ktoś chciałby kupić? Czytałam się, że wyspą Flores były zainteresowane dwie korporacje, jedna grecka, druga z Abu Dhabi, i obie tutaj zamierzały wybudować jakiś kompleks hotelowy. No, czy doszło do tej sprzedaży, nie wiem. Ale takie plany były. Wiatr jest coraz silniejszy, już mamy 26-27 węzłów, fale są coraz większe, no ale na szczęście jest tylko z tyłu, czyli mamy backstack, więc płynie się względnie komfortowo, a nawet bardzo komfortowo bym powiedział. Czasem tylko trochę bujnie fala, bo fale nas doganiają. Kurs jest na Kitnos, zobaczymy, czy dopłyniemy. Na razie płyniemy bardzo szybko, bo 8-9 węzłów, czasem nawet 10, jak mocniej zawieje. No, jest bardzo przyjemnie. Flying low under the radar, like a Nighthawk stealth plane, you are hiding out in the shadows, keeping from the light of day. Nobody should ever have to live that way. Hey now, it's okay now. You don't have to hide from the world no more. Z czasem robi się coraz trudniej. Nasz pogodny nastrój musi się dostroić do pochmurnych warunków. Wkładamy kurtki, spodnie od sztormiaków, kamizelki pneumatyczne i zapinamy się. A jedno z nas chwilami wisi na burcie, w sensie rzeczywistym i metaforycznym. No i byliśmy też całkiem zalani. To oczywiście wyłącznie w sensie rzeczywistym. Pokład był mokry. It's time once and for all to have equal rights. Come along now. Hey now, it's okay now. You don't have to hide from the world no more. Hey now, it's okay now. You don't have to march in this lonely world.
Kiedy dotarliśmy do portu, długo próbowaliśmy zacumować. Pomogła nam brać żeglarska. Potem rozmawialiśmy z jednym z żeglarzy długo po angielsku, aż padło zwyczajowe "Where are you from?" A na odpowiedź, że "From Poland", no nie, to po co my gadamy po angielsku? Pozdrawiamy sąsiadów z portu na Kydnos. Oj, wietrzysko jest. Wczoraj płynęliśmy do Kydnos, a było 38 węzłów i duże fale. No, także się troszeczkę pobujaliśmy na tych falach. I jeszcze do tego one były taki miały kierunek, że nam najwygodniej byłoby płynąć bokiem do fal, czego oczywiście nie robiliśmy, więc musieliśmy troszeczkę pokombinować, czyli pobujać się i pokombinować. No ale jakoś dokombinowaliśmy się do portu. Wykończeni byliśmy, to fakt. No i ja się pochorowałam znowu. To już drugi raz w tym roku. No a w samym porcie też się działo. Jak dopływaliśmy, to było też tak tuż przed zmrokiem akurat, w ostatniej chwili. No ale tak, ciasno tu w porcie. Najpierw w jednym miejscu próbowaliśmy zacumować. Nie udało się. Nasz łańcuch był na czyimś łańcuchu. Nie wiem, jak te łańcuchy mają się nie krzyżować, jak stoi kilkanaście łódek obok siebie i każda zrzuca łańcuch kilkadziesiąt metrów dalej. No, potem próbowaliśmy, chcieliśmy longside'em zacumować w jednym miejscu. No więc ja szybciutko przekładam cumę na boczek tutaj tego, wszystko się szykujemy, a taka łódka obok coś tam sobie na boczku kombinuje i nagle przed nami siu, przepłynęła, bach i zacumowała na tym miejscu, do którego myśmy zmierzali. No jeszcze tam się pobujaliśmy po tej zatoce, zanim nam się w końcu udało zacumować, ale bardzo nam pomogli żeglarze, którzy już byli na brzegu. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. No nie było łatwo, dlatego że był duży wiatr, no i ciemno. No, ale stoimy, a nawet siedzimy w kafejce ja herbatce, a Marcin kawkę. Marcin edytuje. Będzie film. Jesteśmy w porcie Merichas na zachodnim brzegu wyspy. Spokojne, przyjemne miejsce, domki usadowione wokół zatoki. Wiele knajpek, piekarnie, sklepy spożywcze. Port Merichas jest portem promowym. Tutaj przypływają wakacjusze z Aten. Prom staje po zewnętrznej stronie falochronu. Po wewnętrznej można zacumować longside'em. To właśnie planowaliśmy zrobić, kiedy wyprzedził nas inny jacht. Dalej wzdłuż nabrzeża staje się rufą do kei z kotwicą. W głębi portu stają łodzie rybackie, tam jest płytko, a na samym końcu zatoki jest plaża. Postój za noc 20 euro. All these broken pieces will be scattered in the wind. Nazajutrz rano w porcie jest niemal pusto. Większość jachtów odpłynęła i my postanawiamy ruszyć dalej, ale... No, więc sytuacja jest interesująca. Chyba zaczepiliśmy kotwicą o dno i nie chce się podnieść, więc będziemy próbować. Może trochę wyszarpnąć, a jak nie, to trzeba będzie nurkować.
Próby podniesienia kotwicy zdawały się na nic. Próbowaliśmy podpłynąć z różnych stron i ciągnąć łańcuch, no ale uważnie, żeby nie obciążyć windy kotwicznej, no bo w takiej sytuacji rozwiązania siłowe nie kończą się dobrze. Żałowaliśmy, że nie założyliśmy boirepa. To jest taka linka, którą mocuje się do pięty kotwicy. No ale cóż, mądry żeglarz po szkodzie. Następny pomysł, stoimy longside'em i Marinero na nas czeka. Oto. Dobra. Liczne próby nie przyniosły efektu. W dodatku kotwica była na sporej głębokości 18 metrów, więc nie mogliśmy sami zanurkować. Zacumowaliśmy, a pan portowy wezwał dla nas nurka. No dobra, jest nurek. Zobaczymy co to będzie. No i ile nas skasuje też. Zobaczymy. Good morning. Wróci za 10 minut. Siedzimy, zagryzamy paznokcie i patrzymy na bąbelki, a bąbelki się przesuwają z jednego miejsca w drugie, także albo mu się uda wyciągnąć, albo nie. Podobno się udało, więc jest sukces. Pan machnął i powiedział, że jest ok. A teraz się ubiera, wychodzi z wody. How was it? Hard? Stone? Not speak Rock? English for Rock? Line? Chain? Pedras μεγάλες. Like rock. Ναι. Rock. Two rock. Two rocks. Yes, here and I get. Okay. Thank you. Kotwica zakleszczyła się między dwiema skałami. Kosztowało nas to 100 euro i pozostanie w marinie na drugą noc. Cała akcja zajęła kilka godzin, było już za późno ruszać w stronę Milos. Wypłyniemy jutro. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.